Co jest w środku? Oto jest pytanie. Dawno nie było takiego okazu, co nie? Paski biją z całej siły. Dywan potwór. Już czuję, że to waży trochę. Lubuskie Centrum Czystości. To co? Maszyna jest już przygotowana i idziemy po naszego pacjenta. O. Mam go tutaj schowanego w folii razem z drugim dywanem. Od razu czuć, że jest ciężki i trochę brzydko pachnie. No ale jest to zabytek i trzeba go odświeżyć. O, ale waży. O. Jakiś pozalewany na wylot. O, ale widzę, że jest to dywan polskiej produkcji. Ale piachu. No troszkę się przybrudził. O, zobaczmy, co tu jest w tym dywanie. No mocno zadeptany. Zaplamiony. Wzory praktycznie niewidoczne. Ale tu po bokach nie jest źle. Tu coś twardego. Dobra. Włączam maszynę. Komory ładnie wyczyszczone, puściutkie. Zwijam dywan. Pióra jakieś. Trzeba ładnie i równiutko zwinąć. To dobrze wejdzie w maszynę. O, jeszcze tylko zamknę maszynę. O, waży trochę. Posuw prawie na minimum.
Obroty na maksimum. I zaczynamy. Maszyna powoli zjada dywan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Troszkę zwiększę siłę uderzeń. Powolutku niech sobie wchodzi. Zawsze sprawdzam z dwóch stron, czy dobrze wszystko łapie i czy prawidłowo się rozwija. No ciekawe, co będzie w środku. Tutaj aż sztywny. Coś się chyba rozlało. Widać już, jak kurz wychodzi. Sypie się normalnie z niego. Dywan potwór. Masakra. Tutaj trochę mniej, ale może być niespodzianka. Paski biją z całej siły. Przydałoby się jakieś oświetlenie w środku. No tutaj ładnie z niego wychodzi. Ale odciągi bardzo dobrze pochłaniają wszystko. Pierwszy i drugi. No, pokaż, co potrafisz. Ale kurzu. Takiego dawno nie było. Patrzcie, jaki brud. Ciekawe, czy już wychodzi dołem. Jest. Kawałek obcięty, ale to nie przeszkadza. Może jest schowane pod kanapę. Zmienię obroty pasków tym przyciskiem. Wówczas końcówka jest wytrzepana bardzo dokładnie i jej nie wciągnie. Gdyby nie było zmiany obrotów, dywan zrolowałby się na sam koniec. Ale piaskownica. Ja. Co tu się dzieje? Po całej długości. Ciekawe, ile będzie kilogramów. Dawno nie było takiego okazu, co nie? No idziesz, idziesz. Co jest w środku? O, to jest pytanie. Branie takich dywanów to dla mnie czysta przyjemność. Ale wibracje.
tyle piasku. Tego typu starsze dywany są w ten sposób zabrudzone głównie w gospodarstwach, gdzie na przykład na podwórku jest dużo piasku, a dywan leży na przykład w kuchni letniej albo w przedpokoju. No i w ten sposób się po prostu brudzi. Pomogę mu troszkę się zwinąć od razu. A dalej maszyna zrobi już swoje. No, trochę plam jest. Klasyczne wzory. A to nie jest wzór. To plama. Zobaczcie, ile czasu potrzeba, żeby bardzo dobrze wytrzepać taki dywan. Na trzepaku ręcznie? No niemożliwe. Ile tego się tutaj zbiera. Przygotowałem od razu wagę. Później ją wytaruję. No tylko nie wiem, czy wiaderko nie będzie za małe. Może lepiej od razu te. Sprawdzimy od razu, ile waży, bo czasami waga lubiła mi się wyłączyć. 786 gram. Dobrze. Tutaj dywanik się zwija. Zaraz będzie koniec. Co to jest? Straszne. Ale będzie odświeżony. Jeszcze troszkę i będzie koniec. Ale plama. No nie wiem. Szok. Końcóweczka. I właśnie o to chodziło. Tyle pracy, a rączki czyste. No, dywan jest rozłożony mniej więcej równomiernie. Prawie po środku. Zobaczymy, w której komorze będzie więcej i ile będzie ważył piasek. Super. Pomogę mu się zwinąć, zwiększając posuw.
No niesłychane. Maszyna stop. I bierzemy się do pracy. Ale najpierw trzeba wyłączyć. Zawsze, gdy otwieramy komory, to robimy. Lekko je uchylę. O. I zabiorę dywan, żeby go nie pobrudzić. O, chodź tu, kolego. O ja. No, ciekawe. Wezmę jeszcze raz, tylko to wyzeruję, wytaruję, bo ona czasami lubi się wyłączyć. Ale jak zrobię to dosyć szybko, to może damy radę. 788 gram. Tara. Idziemy ważyć. Klapy do góry. Miotełka w ręce. Najpierw oczyszczę tutaj. Zawsze to kilka gramów więcej. Ale nie ma jakiegoś dużego kurzu. Bardziej przy czyszczeniu tej maszyny. A tak z dystansu metra to już w ogóle nawet nie czuć tego zapachu. Maskę praktycznie za każdym razem ubieram, ale jakbym teraz miał ubraną, to bym po prostu nie mógł mówić do tego mikrofonu, by mnie nie było słychać. Także takie moje poświęcenie. O. I zaczniemy od lewej komory. Oho. Widzę jeden rodzaj zabrudzenia. Jeden rodzaj piasku. Ale to chyba muszę od razu ładować do wiaderka. Po trochę. Bo mi się nie zmieści po prostu na tej tacce. Fu. Co z tym piaskiem później robić? O. Tutaj wszystko wybiorę. No tak w 100% nie ma możliwości tego wyciągnięcia, ale staram się jak najdokładniej. Jeszcze tam zawsze zaglądam do środka. Szczotka jest dosyć długa, także wszystko jest w miarę możliwości wyciągnięte. Już czuję, że to waży trochę. A to dopiero jedna komora. No dawno tyle nie było. I teraz prawa komora.
Ale naprawdę przydałoby się światło w środku, żeby było widać, co się dzieje z dywanem podczas pracy. Pachnie grzybami z lasu. O, tylko nie na nowe buty. Ale i tak były w promocji. Co tu się dzieje? Patrzcie. Normalnie borowiki na tym można sadzić i zbierać później. Nasz szkoda takiego piasku. Naprawdę blisko lasu. Chyba ktoś z grzybów zawsze wracał po tym dywanie. Zaraz będzie pół wiadra. Myślałem, że szybciej to pójdzie, ale nie chcę się śpieszyć, żeby to się nie pyliło. Chociaż i tak nie jest źle. O, tutaj. O. Kamerzystka się odsuwa, chyba jednak zapach jest zły. O. Spróbuję to wybrać do końca. Pozbieram na szufelkę, bo ciężkie te wiadro. Nie będę go tam podstawiał. O, ale tu jakby była taka dziurka, lejek i można by na przykład powiesić te wiadro. Uja! To by była łatwiejsza praca. Ja sobie to kiedyś chyba zrobię. O, ale to waży. Idziemy na wagę. Tara się nie wyłączyła, czyli chińska waga nie zawiedzie. Dobra. Macie. 10 kilo. Co, dużo? Ja. A to jeszcze jest nie wszystko. To jest jeszcze nie wszystko, bo zobaczcie, ile jest wciągane tutaj. To cały czas chodzi podczas pracy. Tutaj normalnie zaciąga tymi wężami. Jedna. I druga strona. Tutaj jest wąż i tutaj jest wąż. I to ciągnie. Czyli 10 kg to tu spokojnie było. No ja to wybrałem tak prawie w 100%. O, to sobie później posprzątam. No jestem pod wrażeniem. Co tu się narobiło? 10 kg prawie. Nie wierzę. Patrzcie. To w tym dywanie było. Tyle piasku w tym dywanie jednym. No teraz można prać. Jakbym tego nie zrobił, nie wytrzepał tego dywanu, nie wyciągnął tego piasku tą maszyną, to wszystko poszłoby tutaj w odpływ. I cieszę się, że mogę sobie usprawnić pracę właśnie taką maszyną i robić to tak, jak należy. A wiecie co? Tak sobie myślę, że na pewno byłyby komentarze,
Co by się stało, gdyby przepuścić ten dywan przez trzepaczkę jeszcze raz? Nieraz o to pytaliście. A może sprawdzimy od razu. No po prostu wezmę to wszystko na bok. Zamknę klapy. Włączę maszynę. Wiadereczko na bok. No i dywan jeszcze raz. Aż sam jestem ciekaw. Ale czego się nie robi dla swoich widzów. Oj. No zobaczymy, ile wyleci. No idzie sobie. Tego jeszcze nie było. Ale nie widać, że piasek wyskakiwał. Bo dywan to jest tak skonstruowany, że taki drobniutki piasek to może przejść przez niego nawet na wylot. Latami jak się chodzi po dywanie, on normalnie się wciera i wychodzi spodem. To jest normalne. No, wygląda na to, że nie ma więcej piasku w środku. To się okaże, jak skończy. Polski producent. I co, nie jest źle. Ale on w ogóle się otworzył i się robi puszysty. A to przed praniem to jest super sprawa, bo jak nałoży się chemię, to ona pracuje, a nie miesza się z błotem. O, bardzo ładnie. No tak wygląda, że nie będzie co tu zbierać więcej. Jeżeli się okaże, że nie ma więcej piasku, to znaczy, że maszyna wykonuje swoją pracę w 100%. A tak powinno być. Tutaj troszkę coś tylko widać. No ale dobrze, niech go wciągnie całego. Odrobinę na tacce. No zobaczymy, jak otworzę komory. Nawet prałem ostatnio podobny. Polski produkt, lata 80. Bardzo ważne, żeby w trakcie pracy wcisnąć ten przycisk, żeby nie wciągnęło dywanu. Teraz paski chodzą w drugą stronę i ta końcówka się nie podwinie, tylko się wytrzepie do samego końca, do ostatniego centymetra.
Ciekawe, co to za plama. No nie wiem, czy to puści. Jakaś twarda skorupa. Zobaczymy, czy w ogóle coś jest w środku. Ale nie chcę otwierać tych pokryw przy włączonej maszynie, bo to jest niebezpieczne po prostu. Jest tak skonstruowana, że nic się nie stanie, ale tak, zasady BHP trzeba zachowywać. Teraz niech się szybciej zwinie. O, wyłączamy. Tutaj sobie ustawię. Niech będzie przygotowane do następnego razu. Dywan mogę zabrać na bok. Wyłączę teraz maszynę. I pewnie w tej sekundzie ktoś wsypał do środka 2 wiadra piasku. Zobaczcie. Na pewno ktoś to zrobił. Pierwsze. I drugie. Coś z niego jednak wyleciało. Szczoteczka. Ale to już są znikome ilości. Widać. Taki sam piasek? Taki sam. Ale jakby taki drobniejszy pyłek. Taki bardzo podobny. Ale zapach też taki grzybowy. O! Jedna kubeczka. I weźmiemy teraz małe wiadereczko. Takie. O. Najpierw wytaruję. O, to jest standardowe wiadereczko po jakiejś chemii. Tara. I sprawdzimy. O. Raz. 2. 3. 4. 5. I teraz postawimy to wiadereczko małe na wagę i zobaczymy. Pół kilograma. No. Czyli to i to razem to jest 10 kg już na pewno. Ładne rzeczy. O, wszystko biodegradowalne.
A ziemniaki jak na tym rosną. A jaka marchewka wielka. A pomidory to przez cały rok. Na pewno. O. No trochę się zmęczyłem. Teraz będę szykował dywanik. Posprzątam sobie najpierw mój basen, bo robię parę przeróbek jeszcze dzisiaj. I zabieram się do prania. Ale myślę, że dopiero jutro. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za wszystkie komentarze. Za łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Do udostępniania. I do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!